właśnie ogarniamy do naszej kolacji wigilijnej, a muszę trochę posprzątać, już większość rzeczy mam zrobione. Jak widzicie, już się pomalowałam właśnie, żeby później nie biegać i nie latać. A teraz na spokojnie przygotujemy stół. Jest 16:40. Myślę, że jakby tak zajdzie to słońce, to się zrobi tak klimatycznie, zapalimy lampkę i wtedy zasiądziemy do tej kolacji. Nie będziemy za wcześnie robić, bo po prostu myślę, że nie ma sensu tak szybko. Później oczywiście, tak jak Wam wspominałam, będzie film, więc szykuję teraz wszystko na naszą kolację wigilijną. Stół może Wam pokażę, chodźcie, zobaczycie. Mniej więcej mam posprzątane, tylko muszę troszkę jeszcze poogarniać. Nic wielkiego. Mamy już tak przygotowane. Stwierdziłam, że tutaj bardzo ładnie będzie z takim widokiem przy oknie sobie posiedzieć przy naszym drzewku. Mamy już uszka. Miało nie być uszek, ale słuchajcie, udało mi się zrobić na ostatnią chwilę tak naprawdę. Siedziałam i powiedziałam, zrobię te uszka. Przesunęliśmy stół tam do tyłu. A tutaj ten duży stół, zapalimy świeczkę. No i tak zrobimy. No nie będzie nic wielkiego, ale myślę, że wystarczy. Ładna pogoda jest, nawet pojechaliśmy dzisiaj jeszcze kupić te lody, więc naprawdę będzie, myślę, że fajnie. Tylko muszę już powoli ustawiać wszystko na ten stół, żeby było przygotowane. She went away on Christmas Day, didn't come back till pokazać na szybko, jak wygląda nasz stół. Tutaj mamy ciasto, jest bigos, pierogi, będą uszka razem z babcią, chlebek, mamy masełko i sałatka. Nic wielkiego, taki tu mamy widok, choineczka, już są prezenty pod choinką, więc będziemy rozpakowywać po. I tak wygląda nasz stół. Ej, co to jest? She went away on Christmas Day, but he already knew this was coming. Still he made mistakes. Instead of just making friends, he went on bending. Seems I mentioned, boy, girl, do the wrong thing. No lonely heart. So go on in, on the fire. Skarpetki z hachą! This will be a long driving. She went away on Christmas Day. Musisz odsunąć trochę od cioci. Tutaj musisz postawić. She needed a break. No, musimy Oh, we robić. could never Grzegorz mamy. tell. Patrz, tu jest kotek. Nie jest tak zimno, ale słuchajcie, to bajoreczko jest zamarznięte. Widocznie ostatnie mrozy troszkę przymroziły, ale jest niebezpiecznie na pewno, żeby wchodzić na to, bo lód jest cieniutki. Jesteśmy właśnie teraz przed mostem. Jest to najdłuższy most w Busan dla spacerowiczów. Taki udostępniony, specjalnie stworzony dla spacerowiczów. Ten park nie jest jakoś połączony właśnie z tym parkiem, gdzie byliśmy w Sasang. Byliśmy tam oglądać właśnie kwitnące wiśnie na przykład. Jest to park całkiem spory, sporo aktywności i jest, myślę, że jest tutaj nawet więcej ludzi niż na przykład właśnie w tym wcześniejszym parku. I jesteśmy już na moście. Piękny zachód słońca. Właśnie mój mąż powiedział, że fajny jest ten most, ale jednak serzą wymiatał. Ten okrągły most, na którym wcześniej byliśmy, naprawdę nam się bardziej chyba podobał. Mój dzieci nie chce nosić, więc mamusia będzie nosiła.
właśnie pędzimy już do samochodu, jest późno, jak widzicie, jest ciemno, więc będziemy lecieć. Zrobiło się naprawdę zimno, kiedy słońce zaszło, więc będziemy się naprawdę śpieszyć, więc będziemy się dopiero widzieć jutro. Do usłyszenia. I mamy już kolejny dzień, a jutro przyjeżdża moja koleżanka, więc dzisiaj troszkę muszę ogarnąć jeszcze w mieszkaniu. Zrobiliśmy sporo prania, ponieważ ostatnio nam się troszkę nazbierało. Przy Eliaszu tego prania jest naprawdę sporo, on się strasznie brudzi, ale to chyba jest normalne u dzieci. Za chwilę będę musiała po niego skoczyć. Pójdziemy jeszcze do sklepu, ponieważ nie zapomniałam, po prostu się skończył jogurt. Elia zawsze rano je jogurt z płatkami, więc trzeba będzie kupić. Dzisiaj naprawdę ładna pogoda się zrobiła. Nawet pojechałam do Nampo, zrobiłam w ogóle TikToka, takiego pierwszego mini vloga, więc mam nadzieję, że odbiór będzie ciekawy i się spodoba. Nie wiem, czy ktoś tutaj z Was jest u mnie na TikToku. Jeżeli nie, no to oczywiście podsyłam Wam linka, żebyście mogli zajrzeć na moje konto. Tam na pewno jeszcze za wiele nie ma, ale mam nadzieję, że już niedługo się to zmieni. Już niedługo nowy rok, będziemy jechać na wycieczkę, więc super, już się nie mogę doczekać, nigdy tam nie byłam, więc na pewno mam nadzieję, pokażę Wam ciekawe rzeczy. Jestem już w domu, kupiliśmy Eliaszowi małe przekąski, za dużo nie nagrywałam, bo niestety musiałam tachać rower. Eliasz dostał kolejną jakąś rzecz ze żłobka, dlatego też nawet nie mogłam nagrywać nic, ponieważ w jednej ręce trzymałam rower, w drugiej trzymałam co tam było, plecak i tak jakoś wyszło. Właśnie szykuję obiad, będziemy dojadać, jakby to powiedzieć, resztki z Wigilii, czyli mamy bigos, chleb, jeszcze sałatki nam trochę zostało i oczywiście pierogów, których narobiłam multum, więc fajnie. No i tak właśnie skończy się kolejny dzień. Mój mąż oczywiście pracował, więc dopiero teraz przyjechał, bierze kąpiel z maluchem, więc super. No i jutro już zaczyna się kolejny dzień, czyli dzień, kiedy moja koleżanka przyjedzie, więc będzie ciekawie. Wierzcie, że to była bardzo trudna decyzja, to się tak mówi na zasadzie, o fajnie było pojechać, fajnie by było się wprowadzić. To była decyzja, którą podejmowaliśmy bardzo długo. Można powiedzieć, u siebie w pokoju, siedzę, będę montowała powoli film, a także też patrzę na moją rozpiskę z tego roku, bo jak już wiecie, przecież kończy się rok i trzeba sprawdzić, co się zrobiło, czego się nie zrobiło. Pomyśleć, jaki będzie przyszły rok. To właśnie sobie sprawdzałam, jak mi poszedł ten rok. Jak to wszystko wyszło, czy widzę progres, czy nie. I tak jak patrząc na mój cały rok, tak jak na początku pewne rzeczy widzę, że poprawiłam, a niektóre rzeczy, nie zrozumcie mnie źle, ja bardzo cenię to, co wypuszczam, bo to jest jakby powiedzieć nauka na przyszłość, żeby nie popełniać błędów, żeby patrzeć na to, co robimy, z takim jakby nie sentymentem, a bardziej jakąś nauką. I tak jak pewne rzeczy na przykład mi się podobają, które zrobiłam, to pewne rzeczy, które przestałam robić albo robię inaczej, nie do końca mi się to podoba, w którą stronę poszłam. Muszę dlatego też niektóre rzeczy zrewidować, pod niektórymi rzeczami popracować nadal. No i tak jak patrzę, to
podliczyłam, zrobiłam w tym roku 97 filmów. Oczywiście nie liczę tutaj shortów i tym podobnego. W tym miałam chyba z 3 serie. W zeszłym roku zaczęłam na przykład weekly vloga, to w tym roku na przykład ciągnę swój własną serię nazwaną Tydzień z życia w Busan. Od kiedy zamieszkałam tutaj, wymyśliłam, że to będzie taka moja seria stała na kanale. To tak samo miałam krótkie serie, czyli na przykład Seoul Diaries, czyli moja wycieczka do Seulu. Miałam też oczywiście Jeju. Pewne rzeczy bardzo mi się podobają, pewne rzeczy pewnie bym zmieniła i nadal będę pracowała nad tym. Mam nadzieję, że mi to kiedyś w końcu znajdę swój własny styl, chociaż czy można znaleźć swój własny styl? Ja myślę chyba, że się ciągle nad czymś pracuje, ciągle coś się poprawia, ciągle się coś doskonali. To jest tak jak z językiem, nigdy się nie jest do końca na 100% fluent. Zawsze się coś poprawia, zawsze się czegoś można nowego douczyć i myślę, że chyba z robieniem filmów na YouTube jest to samo, czyli pracujemy i ciągle tworzymy, ciągle coś udoskonalamy i myślę, że tutaj też jest coś takiego. Tak jak patrzę, to chyba grudzień w tym roku pobił, bo zrobiłam aż 14 filmów. Ciekawie czemu 14, jeżeli mam 15 tu zaznaczonych. Chyba mam 15, bo 13 vlogmasów aż zrobiłam. Tak jak w zeszłym roku chyba były tylko 3 lub 4. To w tym roku się wzięłam, chociaż straciłam subskrybentów na moich vlogmasach, to i tak uparłam się, że będę je robiła, że obojętnie co by się działo, czy będziecie oglądać, czy nie. Chciałabym to zrobić, chciałabym spróbować, jak mi to wyjdzie, tym bardziej, że to są krótkie filmy i to są filmy z jednego dnia, które dużo szybciej mi się montowało niż na przykład te dłuższe filmy. Te, które naprawdę chcę i muzyka, żeby dobrze pasowało, napisy były i tym podobnego. To tak vlogmasy była też to taka nauka dla mnie, czy potrafię robić krótkie i szybkie filmy. Ciekawe takie w sensie nie pokazującego jakiegoś większego urywek życia, a pokazując właśnie jeden dzień. I powiem Wam szczerze, że tak jak myślałam, że będzie mi nie będę się z tym dobrze czuła, to jednak te krótkie filmy jednodniowe nawet całkiem fajnie wyszły i okazało się, że nie montuję wcale tak długo jak myślałam. No więc fajnie. Pewne serie na pewno w przyszłym roku nadal będę kontynuowała, pewne rzeczy będę na pewno nadal zmieniała, na pewno Tydzień z życia w Busan zostaje. Obojętnie co by się działo, to jednak Tydzień życia w Busan będzie zawsze taką formą mojej ekspresji z tygodnia całego. Oczywiście będę pracowała nad wieloma innymi rzeczami. Na pewno będę musiała opracować jakiś system, jeżeli będę wyjeżdżała gdzieś do Polski, bo jednak tutaj ten system troszkę zawiódł z tego co widzę. Chciałam dużo zrobić filmów z Polski, ale jednak miałam pewne plany, ale jednak to był intensywny czas. To jest krótki miesiąc czasu z moimi rodzicami, z moją rodziną, więc tyle filmów nie wyszło, ile chciałam, więc pewnie będę musiała w przyszłym roku rozplanować to, nagrywać coś z Polski, ale może wstawiać to z lekkim opóźnieniem, żeby jednak te filmy były wartościowe, żeby były lepsze. Miałam zrobić fajny film z Warszawy, całodniowy i w ogóle, no ale wtedy się rozchorowałam, więc jakoś to tak zleciało, powiem Wam szczerze. W ogóle możecie dać mi znać w komentarzach, które serie Wam najbardziej się spodobały, które filmy najmniej Wam się spodobały, też możecie dać znać. No, szmat czasu, szmat roboty, bo to tak się mówi, że to tylko YouTube, no ale montowanie filmów, wymyślanie tematów, ogólnie tworzenie coś i zawsze daje to rzecz, że spędzamy nad tym czas.
myślimy, jak to wszystko zmontować, jaką muzykę dodać, do tego co powiedzieć. Ja sobie właśnie przypominam, jak na początku moje gadane filmy wyglądały. Przecież to była taki stres w ogóle, te pierwsze plusy życia w Korei, minusy życia w Korei, kiedy moja ręka drżała. Jak sobie jeszcze przypomnę o 2022, kiedy ja w ogóle mówić nie chciałam do kamery, tylko moi rodzice, lepiej by było, jakbyś mówiła. No i zaczęłam pokazywać twarz, zaczęłam mówić. No, intensywny był ten rok, naprawdę, jak tak patrzę na to wszystko. No tak jak mówię, czerwiec był najgorszy, bo tylko były 4 filmy, grudzień 14, a tak się utrzymywałam, no to tak było 7 filmów, 9 to taka norma u mnie na kanale, więc myślę, że całkiem nieźle. 2 filmy w tygodniu. Podsumowując, ten rok był intensywny, przecież przeprowadziliśmy się do Busan, więc było naprawdę ciekawie. Moje siostry przyjechały 2, moi rodzice przyjechali. Więc naprawdę, moja koleżanka przyjechała przecież, jeszcze raz w tym roku przyjedzie, na ostatnie dni, już jutro, więc jeszcze jutro nakręcimy chwilę, kiedy przyjedzie. No, a więc mówię, sporo się działo w tym roku, ale co się dziwić, jestem królikiem, więc ten rok musiał być trochę taki intensywny. Jestem ciekawa, co przyniesie nowy rok. Już część wiem, co będzie się działo. Czy nam wszystko wyjdzie tak, jak planujemy? No nie wiem. Nie wiem, boję się. Dlatego też jest stres na nadchodzący rok. Jest uśmiech, ale też jest stres, więc ciekawe. Dobrze, no ja już nie będę Wam przynudzała. Takie krótkie podsumowanie tego roku. Powinno być dłuższe i myślę, że być to osobny film, żeby nie zaginął w sieci, aby mogła zawsze do niego wrócić i zobaczyć, jak to było. Ale w tym roku niech takie podsumowanie będzie. No i będziemy się widzieć troszeczkę później. Jeszcze jutro będę nagrywała do tego vloga, więc do zobaczenia. Teraz właśnie z mężem na lunch, a potem do Homeplace. Muszę małe zakupy zrobić w Homeplace przed przyjazdem mojej koleżanki. Jeszcze dla niej jogurt, więc super. Przy okazji sprawdzimy babsot, ponieważ chcemy kupić sobie rice cooker, taki prezent gwiazdkowy. Można by tak powiedzieć, ponieważ nasz już jest naprawdę starutki, więc czas, żeby go wymienić. No i zabieram oczywiście Was ze sobą. Ja wchodzę do Homeplace'a, będziemy oglądać babsoty wspólnie, zobaczymy, czy coś ciekawego mają. Nam zależy z mężem na babsocie, który nie będzie za duży, ponieważ wolimy świeży ryż, a ostatnio tak zauważyłam, że ryż, który zostaje na drugi dzień, nie jest do końca taki smaczny, więc mam nadzieję, że dobry wybierzemy. Chcemy tutaj zobaczyć, jak wyglądają, a prawdopodobnie będziemy porównywać ceny w internecie. Mamy tutaj nasze babsoty. Mamy kucko i mamy też kucko. Więc na rozmiary to tak, mamy dla 3 osób i mamy dla 6 osób. Dla 6 osób wygląda w środku tak. I dla 3 osób tak.
czyli dla 6, dla 10 osób. I mamy kuchen. Kuchen wygląda w taki sposób i to jest dla 6 osób. On ma tutaj też właśnie... tak wygląda. Na pewno ja patrzę na kolor właśnie bardziej w tym kolorze. Będzie się mniej brudził, czyli czarny. No to wszystko ten mi się najbardziej podoba. Full stainless. Otwarcie. Ten kształt mi się podoba tutaj. No i nastał ten moment, że jedziemy w końcu po koleżankę. Pojedziemy na stację w Busan i potem skoczymy coś zjeść. Plan jest, żeby pojechać na Yankochi. To ostatnio takie danie, które często wybieramy. Tym bardziej, że bardzo lubimy tą restaurację. Oni zawsze dają nam jakieś gratisy, a i pyszne jest to jedzonko, więc tam pojedziemy, pewnie jakieś piwko do tego sobie ogarniemy. No, więc Sleepy? Zajebisty, co?